Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Witaj w dzielnicy finansowej na Manhattanie. Akurat tędy przechodziłam i stwierdziłam, że nagram Wam odcinek i opowiem Wam dzisiaj, pokazując w sumie bardziej otoczenie niż siebie, opowiem Wam dzisiaj o tym, jak się czuję, jak przyjeżdżam do Nowego Jorku po przeprowadzce, jakie to dla mnie uczucie spacerować tymi ulicami, gdzie niegdyś mieszkałam. Przy okazji będziemy oglądać takie oto piękne widoki. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Polka w Ameryce. To jest ratusz nowojorski, City Hall. Nigdy Was tutaj w sumie nie zabrałam. Będę teraz szła na pociąg do New Jersey, który znajduje się pod World Trade Center. Chyba jeszcze Was do Oculusa, nie pamiętam, czy Was kiedyś do Oculusa zabrałam, ale teraz właśnie tam idę. To przy okazji oczywiście pokażę tutaj widoki, jak to wygląda. I pomyślałam, że Wam opowiem, bo jedno pytanie, które ludzie mi zadają, to oczywiście jak się mieszka na Florydzie. To o życiu na Florydzie opowiadam w piątki. Mam całą serię Polki na Florydzie. W ogóle patrzcie, jakie piękne ujęcie. Mogę po prostu tak siedzieć i patrzeć, zadzierać głowę w górę cały dzień w parku takim, tego typu. No i to o Florydzie opowiadam właśnie w piątki. Natomiast w środy staram się wrzucać odcinki takie generalnie o życiu w Stanach czy o Nowym Jorku. I nie opowiadam tam za bardzo jeszcze o tym, jak mi się żyje na Florydzie, bo jeszcze za mało jakby mam... Znaczy dobrze mi się żyje generalnie, prawda? Ale jeszcze za mało mam tak szczegółowych rzeczy do powiedzenia, żeby robić na ten temat odcinki. Po prostu dobrze mi się żyje. Może tak. No i od czasu, kiedy mieszkam właśnie na Florydzie, to przyjeżdżam tutaj do Nowego Jorku średnio co 1,5 miesiąca. Tam w tle pięknie wygląda Chrysler, ale nie wiem, czy będzie w tym świetle widać. Tu przejdę przez ulicę. I w każdym razie jedna z rzeczy też oprócz tego, jak mi się mieszka na Florydzie, to jedna z rzeczy, o które mnie pytają ludzie, jest jak mi się wraca do Nowego Jorku. Czyli co myślę jakby teraz o Nowym Jorku w porównaniu z Florydą. Jakbym porównała te dwa miejsca, gdzie mieszka mi się lepiej. To mnie często ostatnio ludzie pytają, czy lepiej mi się mieszka na Florydzie niż w Nowym Jorku. Wiecie co, to trochę ciężko powiedzieć, bo mam wrażenie, że jestem jak trochę taki kameleon, że się dostosuję do sytuacji, niezależnie od tego, gdzie bym nie mieszkała, to zawsze będę się starać uczyć lokalnych obyczajów i kultury, więc na przykład na Florydzie, nie wiem, inaczej się trochę ubieram niż tu bym się ubierała w lato, bo to Floryda, tak? Tam są latynoski na przykład wokół pięknie poubierane, więc ja też staram się na przykład inaczej ubierać. To raz. Dwa, inne jedzenie trochę jem, na przykład więcej jem teraz jedzenia kubańskiego, bo 54% populacji całego Miami jest Kubańczykami. Tak samo tutaj jak byłam, to się po prostu dostosowywałam do tego, jak wyglądają realia życia tutaj. To znaczy szybkie tempo życia, brak pralki, wiadomo, pogoń, bardzo wysokie ceny, brak samochodu, a jak mieliśmy samochód, to było kiepsko, bo trzeba było szukać parkingu, a zresztą miałam o tym odcinek, to zostawię tutaj linka. Teraz tylko chciałam Wam tak pokazać kaplicę Świętego Pawła, bo w tym miejscu bardzo pomogli strażakom i policjantom, którzy wydobywali
spod gruzu jeszcze ludzi przy World Trade Center, jak to się wszystko tam zawaliło. Zaraz wam pokażę, przejdę tutaj przez ten cmentarz. To w ogóle ten kościół też należy do tych samych co Trinity, Świętej Trójcy, najbogatszy na świecie. No i w każdym razie to nowe World Trade Center, One World Trade Center, wybudowane jest tutaj. I zobaczcie, jak to jest blisko tego miejsca, więc jak tutaj rano przybiegł ksiądz zobaczyć, czy na następny dzień, czy też się kościół zawalił przez te wieże, to okazało się, że nie. I tutaj przyjmowano strażaków i policjantów i tutaj spali, tutaj ich karmiono, zwożono tutaj jedzenie i pomoc. Także taka ciekawostka. Teraz jest też fajna godzina, bo taka trochę golden hour, to zaraz na pewno będą zacne widoczki. No w każdym razie, tak jak się przyzwyczajam teraz do Florydy, tak samo przyzwyczaiłam się do Nowego Jorku. Taka trochę jak plastelina, że zmieniłam swoje kształty w zależności do tego, w jaki pojemnik mnie wrzucono, w jakie realia mnie wrzucono. I na Florydzie jest teraz spokojniej, ciszej. Zdecydowanie jak tylko tutaj przyjeżdżam do Nowego Jorku, to rzuca mi się od razu po prostu ten hałas. Już zaraz po wyjściu praktycznie gdzieś tam z pociągu, z samolotu do metra, już w tym metrze jest po prostu od razu hałas. Też zapach się rzuca w oczy, bo jak się odwyknie przez kilka nawet tygodni od tego, to później może czasami dać w kość, zwłaszcza latem, bo jak oglądacie mój kanał albo jak kiedykolwiek byliście w Nowym Jorku, to wiecie, że latem niestety, ale Nowy Jork daje moczem. Tutaj piękne ujęcie nowojorskiej też pary oczywiście, bo do dzisiaj w ten sposób Nowojorczycy ogrzewają swoje domostwa. I tu jest właśnie ten najstarszy, tam idę do środka, na stację. Tutaj właśnie jest ten najdroższy hub transportowy, najdroższa stacja, jaką wybudowali za $4 miliardy. Anyway, z takich jeszcze rzeczy właśnie odnośnie Nowego Jorku, to ten zapach na pewno mi się rzuca w oczy, że faktycznie zdarza się, że po prostu śmierdzi, nie owijając w bawełnę. Ale z kolei powietrze mi się bardziej podoba. Nie jest aż takie mokre jak na Florydzie. Tam się wyjdzie z domu i praktycznie od razu jest się mokrym całkowicie. Jest tak, nie wiem, taka dziwna jakoś jest ta pogoda, wilgotność. Ale to idzie się do tego przyzwyczaić. Ja lubię jak jest ciepło, natomiast taki teraz tutaj powiew wiatru, to powiem szczerze, bardzo mi odpowiada. Nie wiem, kiedy zapremieruję to wideo, ale nagrywam je z końcem listopada. No i w każdym razie, na co jeszcze zwróciłam uwagę, to zaraz po przyjeździe było tak, że zobaczyłam, że nadjeżdża mój pociąg. To mieszkałam u koleżanki, patrzcie jakie fajne golden hour na te światła, wow. Mieszkałam u koleżanki w New Jersey, teraz też się zresztą u niej zatrzymałam, jak przyjechałam oprowadzać turystów. I musiałam dojeżdżać Path, tym pociągiem, na który zaraz pójdę. To jest taki pociąg, który jedzie pod wodą, pod Hudson River, na której zresztą lądował Tom Hanks jako Sally, kapitan Sally. Ciekawostka, w tym budynku jest Departament Zdrowia Nowojorski, tam pracowałam podczas pandemii. Taka ciekawostka. Są zaraz właśnie tutaj przy World Trade Center. No i jechałam do tej koleżanki do Jersey i widzę, że za minutę odjeżdża mój pociąg. A ja mam wielką torbę z lotniska, małą torbę podręczną, plecak. Wszyscy nagle zaczynają biec, więc ja tak przez ułamek sekundy, przez 2 sekundy miałam takie poczucie, o cholera, ucieknie mi pociąg.
szybko i zaczynam też biec, ale tak jestem z tymi torbami i w końcu powiedziałam sobie, ej chwila, na cholerę ty biegniesz, następny pociąg będzie za 7 minut, poczekaj spokojnie, możesz pojechać następnym. A we wcześniejszej mojej nowojorskiej rzeczywistości to biegłabym na łeb i po prostu na szyję, byleby zdążyć, bo takie jest życie w Nowym Jorku, a teraz widzę, że trochę wyluzowałam, odkąd mieszkam na Florydzie i zupełnie nawet nie wiedziałam, patrzcie jak pięknie ten Oculus wygląda, nawet nie wiedziałam w jak dużym stopniu na mnie wpływa na przykład teraz widok codziennie rano wody i trawy, gdzie wcześniej i na przykład śpiew ptaków, gdzie wcześniej to budziły mnie bardziej, wiecie, no karetki w Nowym Jorku niż ptaki. Więc to też tak jakby, no dosłownie, przyprowadzić się z wielkiego miasta do małej miejscowości pod Miami z zupełnie innym klimatem. No i w każdym razie jak przyjeżdżam, to też właśnie zauważam ten pośpiech, który chwilowo jakby wchodzi, zakładam taką, nie wiem jak to nazwać, maskę czy warstwę siebie, która każe mi biec i być w pośpiechu i się denerwować jak wszyscy wokół, więc no nie jest to fajne i ciężko mi się z tym walczy, aczkolwiek staram się, bo tak jak mówię, nauczyłam się już nie biec na ten przysłowiowy pociąg i staram się teraz tak trochę bardziej take it easy, wziąć sobie trochę na luz. Jak przyjeżdżam też do Nowego Jorku, to co też mi się rzuca w oczy, to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, więc nawet nie wiem, czy powinnam o tym wspominać, no ale jak już powiedziałam, to powiem. Ale mam wrażenie, że Nowojorczycy mają zupełnie inną mentalność niż ludzie z Florydy. I nie mam tutaj na myśli, w sumie mam tutaj na myśli nie tylko imigrantów, bo to ciężko powiedzieć, kto jest imigrantem, a kto nie z tych, co ciebie obsługują. Tam wiadomo, czasem akcent. Ale zauważyłam, że mam wrażenie, że ci ludzie z Nowego Jorku są zupełnie innej kategorii niż ci ludzie z Florydy. Tak jakby, nawet ciężko mi, nie chcę mówić, że wyższe IQ mają trochę w Nowym Jorku, ale coś cholera w tym jest. Że mam wrażenie, że ludzie w Nowym Jorku, nawet z obsługi, mają po prostu średnio wyższe IQ niż ci ludzie na Florydzie. Że po prostu dużą ilość spotykam ludzi na Florydzie, którzy nie mają takiej wiedzy ogólnej, którzy są dużymi ignorantami, a tutaj jednak może dlatego, że to jest właśnie Nowy Jork, że tutaj ludzie z całego świata przyjeżdżają i każdy ma, nie wiem, znajomych z Francji czy z Wietnamu i tak dalej. Może dlatego jest zupełnie inna taka wiedza ogólna i inne w ogóle nastawienie do świata. I wyższe IQ przez to też, myślę. Bo to też w sumie jest charakterystyka ludzi inteligentnych, że są ciekawi świata. A Nowojorczycy zdecydowanie, no muszą być ciekawi świata, bo po prostu obserwują ten świat, mają cały świat w takim małym jednym miejscu. Cały świat w pigułce. Też czasem się mówi, że Nowy Jork to jest oddzielne miasto zupełnie od Stanów Zjednoczonych, że nie ma nic takiego jak Nowy Jork, że jest zupełnie odrębną jednostką. I powiem wam, coś w tym jest. I jak przyjeżdżam do Nowego Jorku, to tęsknię za tym miejscem, w sensie mój czas tutaj mija bardzo szybko. Jestem tu zazwyczaj od tygodnia do 2 tygodni i po prostu mija to, jakby to były 2 dni. Bo dużo się dzieje, bo jest ciekawie, bo nigdzie nie muszę się nudzić, zawsze jest coś do roboty. Także lubię tutaj wracać, natomiast też odczuwam trochę taką ulgę, że już tu nie mieszkam, że już nie muszę partycypować w tej szybkiej gospodarce, w tym szybkim społeczeństwie, że mogę już trochę zwolnić. Ale mówię to ze względu jakby na swój wiek, nie wiem, doświadczenie życiowe, jakkolwiek to nazwać, moment, w którym jestem w tym momencie w życiu. Natomiast nie żałuję absolutnie tych lat spędzonych w Nowym Jorku. Jakbym miała możliwość zrobić taki replay mojego życia,
to powiem Wam, że to samo bym zrobiła. Też bym tutaj zamieszkała i przechodziłabym przez te wszystkie przygody związane właśnie z pracą na planach filmowych i innymi ciekawymi rzeczami, które robiłam, o których opowiadam Wam zresztą na moim kanale. Czekajcie, bo teraz próbuję jedną ręką znaleźć bilet, ale mi się nie udaje. Chwila. Dobra, znalazłam bilet. Idę na... Dobra, mogę przejść. I teraz będę jechać właśnie do tej mojej koleżanki. O, to jakie tutaj tłumy. Zawsze tutaj są tłumy. Dzięki wielkie, że zobaczyliście ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Polki w Ameryce. I dawajcie znać, jak przyjeżdżacie do Nowego Jorku. Chętnie zaplanuję Wam wyjazd albo przyjadę i Was oprowadzę. Na razie, pa, do piątku. Odcinek z Florydy już w piątek. Pa, pa.